16 zmian w iOS 16. Jedziemy. Kompletnie nowy ekran blokady, w którym nie ma już live photo, ale za to zmienić można wszystko. Font godziny, informacja o nadchodzącej przesyłce zamiast daty i widgety, które wjeżdżają w lock screen na pełnej. Status baterii zegarka, pogoda, progres aktywności i wiele innych, które dopiero dostaniemy po aktualizacjach aplikacji. Aby jakkolwiek edytować lock screen, należy przytrzymać palec na ekranie. Teraz możemy sobie zmieniać ustawienie ekranu jak tarczę w Apple Watchu. Zdjęcie ustawione na tapetę jest przez telefon analizowane pod kątem oddzielenia obiektu od tła, co potem jest wykorzystywane przez nachodzenie obiektu na godzinę. Skoro już mówimy o tarczach i ekranach blokady, to te można parować z trybami skupienia, dzięki czemu oprócz dobierania stron home screena z zeszłego roku, możemy ustawić ciemną tapetę na tryb nie przeszkadzać, albo tarczę zegarka z kolorami firmowymi, gdy meldujemy się w biurze. Mówiąc już o trybach skupienia, to każdemu możemy dodać filtry, które odseparują wskazane przez nas kalendarze, maile, karty w Safari i kontakty od reszty, a także możliwość uruchomienia ciemnego trybu lub niskiego zużycia energii wraz z uruchomieniem danego skupienia. Live Actions, czyli dynamiczne powiadomienia pojawiające się na lock screenie z możliwością interakcji w zależności od kontekstu. Póki co możemy tylko podejrzeć, jak to wygląda przy minutniku, ale Apple pokazało na przykład projekt Ubera w oczekiwaniu na taryfiarza lub podgląd wyniku meczu na żywo. Przy okazji powiadomień, te na lock screenie pojawiają się na dole i tam też się zwijają, by nie zasłaniać tapety. Zawsze można wysunąć całą listę lub ją schować, by wiedzieć tylko liczbę powiadomień w dole ekranu. W mailu dostaliśmy cofanie wysłania wiadomości, domyślnie w ciągu 10 sekund, ale możemy to zwiększyć do 30 w ustawieniach. Ponadto można również planować wysłanie wiadomości przytrzymując przycisk wysyłania. Ciągle wysyłasz jednej osobie 1000 zdjęć? Od teraz możecie założyć udostępnianą bibliotekę, która może nawet dodawać nowe zdjęcia automatycznie, jak tylko wykryje twarz osoby, z którą ją współdzielicie. I nie, tym się nie da obejść limitu miejsca na iCloud, just saying. W Safari można założyć listę kart, którą można udostępnić innym osobom, z możliwością sprawdzenia na żywo, która osoba przegląda którą kartę. Dodano Passkeys, czyli nową metodę logowania na stronach i aplikacjach, w której to zamiast podawać login i hasło, po prostu weryfikujemy się biometrycznie, a iOS sam wygeneruje token do logowania, który będzie trzymać w pęku kluczy, a także umożliwić zalogowanie na innym urządzeniu lub wyeksportowaniu tokena na zewnętrzny klucz. Funkcja Live Text przeżywa rozkwit dzięki możliwości wykrywania tekstu na zatrzymanej klatce z filmu oraz wbudowanemu konwerterowi jednostek, miar i walut. W zdjęciach telefon potrafi odseparować obiekt od tła i to nawet na zdjęciach z internetu i tych niezrobionych trybem portretowym. W apce zdrowia pojawiła się zakładka z lekami, gdzie możemy dodać używane przez siebie środki lecznicze, o których przyjmowaniu poinformuje nas telefon oraz zegarek. Apka Fitness, do niedawna wyznacznik posiadania Apple Watcha, potrafi działać już bez zegarka i rejestrować pierścień w ruchu tylko na podstawie danych zebranych przez telefon i aplikacje na nie zainstalowanych. Kontrola bezpieczeństwa to awaryjna opcja w przypadku zagrożenia cyberspołecznego. Dzięki niej możemy natychmiastowo wycofać uprawnienia, które nadaliśmy osobom lub aplikacjom, np. do lokalizacji, lub ograniczyć dostępność FaceTime i iMessage do jednego urządzenia na koncie. Systemowa funkcja tłumacza dostała pełne wsparcie dla języka polskiego, zarówno w aplikacji, jak i w elementach systemu takich jak Live Text czy tłumaczenia stron w Safari.